9 dotyczące czystości człowieka, to jest pewnego rodzaju dobrze pojęta prewencja, żeby opanowując złe pragnienia, grzeszne pragnienia, opanowując je, człowiekowi łatwiej będzie powstrzymać również pożądliwości cielesne. Ksiądz Bogusław Kowalski I Michał Opaciński. Zapraszamy. Króluj nam Chryste. zawsze i wszędzie. Jak tam? O, Po 8? No, jak to po przykazaniach. Tak, trzeba sobie odświeżać. No ale właśnie po to jesteśmy i po to jest ten pomysł, żeby te No i przykazania żeby nam się przemaglować. przede wszystkim nie myliły. Przykazania, tak, bo to zdarza się. No a doszliśmy do takiego, które może się pomylić, bo one się łączą te dwa ze sobą. No 9 tak, ale przykazanie- nie tak jak temu dziecku, tej małej dziewczynce, która na egzaminie, gdy mówiła przykazania Boże, powiedziała: nie pożądaj żony bliźniego swego nadaremno. No, wtedy i rodzice, i ksiądz dostali ataku śmiechu. No ale zostawiamy. No nie jeden adwokat wtedy zaczął ręce zacierać. No. To już dobra. Jeżeli już, to nie nadaremno. Tak jest, to nie nadaremno, dokładnie. No, ale już tak będziemy zupełnie... bronić przykazań, czystości przykazań. Absolutnie, absolutnie będziemy bronić i to, że 6 łączy się z 9, to w zasadzie od pewnego etapu edukacji szkolnej już każdy z nas mniej więcej wie. To czym się różni? Potrzebujemy Waszego wsparcia, żeby dalej tworzyć program Ksiądz Boguś wyjaśnia. Prosimy, odwiedź stronę wspierajsalwę.pl lub Patronite. No, tutaj przede wszystkim bym powiedział, takim punktem granicznym jest już zmaterializowanie grzechu. To tak brzmi może trochę górnolotnie, ale jak się, no, trzeba wrócić do Ewangelii. No, gdy Pan Jezus mówił o wierności małżeńskiej: nie cudzołóż, kto bierze oddaloną kobietę za żonę, popełnia z nią cudzołóstwo. A ja wam powiadam, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu z nią zgrzeszy. Czyli kto pożądliwie patrzy. No i tutaj, jak każdy grzech, jak każde wykroczenie przeciwko poszczególnym przykazaniom, grzech rodzi się przede wszystkim w głowie i w sercu człowieka. I teraz, czym innym jest pokusa, a czym innym jest, jak to młodzież mówi, nakręcanie pożądliwości, czyli podsycanie pożądliwości. Jakby to zobrazować? Bywa tak, że pojawi się pokusa w głowie człowieka dotycząca czegokolwiek. Czy to zmysłowa, dotycząca czystości, czy to posiadania, czy to zniszczenia kogoś słowem, o czym mówiliśmy przy okazji 8 przykazania, rzucenia oszczerstwa. Taka pokusa, ale odsuwamy ją. Przelotnie gdzieś nam się pojawia. No nie sposób, żeby pokusy nie atakowały, bo szatan, przypomnijmy sobie głęboką prawdę, że szatan zawsze atakuje człowieka, szczególnie kto jasno i wyraźnie opowiada się za Panem Bogiem. I tu te dwa przykazania, bo to i 9 i 10, o 10 będziemy jeszcze mówić, dotyczą nie zmaterializowania, czyli nie wykonania, jakby nie spełnienia materialnego grzechu, że ktoś kogoś zdradził, że ktoś kogoś skrzywdził w sensie złamania przykazania o czystości, nie cudzołóż, tylko w sercu swoim, w głowie swojej szukał jakiś podniet. To, co mówimy, że w takiej sytuacji zmysłowej dolewanie oliwy do ognia, to może spowodować, że ogień będzie jeszcze większy. I sama myśl dolania oliwy do ognia, czyli jakby stworzenia sobie bodźców myślnych, nie mówię wzrokowych, że ktoś, jak to znowu zacytuję, nakręca się
ku grzechowi i poprzez oczy, myśli, zmuszanie się na przykład do nieskromnych myśli, pożądliwych. I teraz konkretnie grzechem już będzie, i to poważnym grzechem, to, że jeżeli ktoś, na przykład mężczyzna, zobaczy kobietę i myśli tak: gdy będę miał tylko okazję, to zgrzeszę z nią, przekraczając 6. przykazanie. Ale nie pojawiły się takie okoliczności. Ktoś powie: nie, no to nie mam grzechu. Otóż nie. W sercu swoim dopuściłeś się już z nią cudzołóstwa. Czyli 9. ding ding. Dokładnie tak. To jest podsycanie pożądliwości w sobie. Wiadomo, że jak ustaliliśmy już przy okazji 6. przykazania, ona jest wpisana w życie, w życiu każdego człowieka i pożądliwość trzeba opanowywać, bo ona może człowieka wyprowadzić na manowce. Natomiast ktoś, kto tylko w głowie i w sercu swoim idzie w kierunku pożądliwości, no to idzie w ślepą uliczkę, czyli uliczkę prowadzącą do upadku, do grzechu. I dlatego, nie wiem, czy to dobre słowo, ale użyłbym 9. i 10. przykazanie, 9. dotyczące czystości człowieka, to jest pewnego rodzaju dobrze pojęta prewencja, żeby opanowując złe pragnienia, grzeszne pragnienia, opanowując je, człowiekowi łatwiej będzie powstrzymać również pożądliwości cielesne, bo wszystko rodzi się, jeszcze raz powtórzę, w głowie człowieka, w umyśle, a potem jest promieniowanie na całe ciało. I ja tak jeszcze pomyślałem o 2 sprawach w kontekście 9. przykazania. Jedno to jest hasło, które tak naprawdę pasuje do każdego z tych przykazań, ale wydaje mi się, że tu można je wyakcentować. To jest ten szacunek. Szacunek dla drugiego człowieka. Chociaż no przy 6. też jak najbardziej, no też jest wyakcentowany. Tak, tak? ale tu jest jakby grzech sposób zaczyna się wcześniej. Tak, właśnie w ten sposób tej emocjonalny, budzeniu a nie materialny. pożądliwości. Tak. I to, co pan mówi, panie Michale, w 100% się zgadzam. W głowie człowiek już deprecjonuje drugą osobę, sprowadzając ją do przedmiotu, a nie traktuje podmiotowo, że to jest osoba, której należy się szacunek, daleko posunięty, a nie traktowanie takie przedmiotowe jako formę zaspokojenia jakichś tam pożądliwości. I też Tak. przy okazji szacunek dla relacji międzyludzkich, dla sakramentu małżeństwa, daj Boże, po Bożemu małżeństwa. A tak? szczególnie właśnie przy tej okazji warto by powiedzieć, szczególnie młodym ludziom, którzy zaczynają tak zwane chodzenie ze sobą, te sympatie, te młodzieńcze zakochania, po to w mądrości swojej Kościół zaleca, żeby taka znajomość trwała czas jakiś, nie tydzień, 2, tylko chociaż rok, 2, 3, też, żeby nie za długo w nieskończoność, żeby uczyć się bycia z drugą osobą. Zachowania chłopak wobec dziewczyny, dziewczyna wobec chłopaka, na co sobie można pozwolić, na co nie, jakich słów używać, jakie gesty wykonywać, bo można pobłądzić, a można przy tej okazji uczyć się pięknej postawy, szacunku dla mężczyzna, dla kobiety, kobieta dla mężczyzny. To są delikatne rzeczy, ale na przykład, tak mi przyszło teraz do głowy, jeden z księży bardzo mądrą rzecz powiedział, którą sobie zapamiętałem i używam tego na konferencjach przedmałżeńskich. Jeden z księży, taki doświadczony, jak mówił do mężczyzn, młodych mężczyzn, przed którymi dopiero rysowało się, do dziewcząt, przed którymi rysowały do uczennic swoich 19-letnich, które uczył w 4. klasie liceum, mówił, jak będziecie przy tym temacie, jak będziecie poznawać swojego chłopaka, to zwróćcie uwagę, jak on się odnosi do swojej mamy, jak on traktuje swoją mamę. Bo
w zdecydowanej większości, jak on traktuje swoją mamę, będzie w przyszłości traktował ciebie jako małżonkę. Bo wiele tych prawd się potwierdza i zgadza się, że szacunek dla mamy jako kobiety przekłada się też na szacunek dla żony jako kobiety. I to jest ważny taki punkt obserwacyjny. I drugie, i to już jest dosłownie słowo zawarte w tym przykazaniu, które może na wyrost, ale warto zdefiniować może jeszcze raz, bliźni. Kto to jest? Bo tu nie chodzi tylko o to, o mojego kolegę czy sąsiada, kogoś, kogo znam. No bliźni to jest każdy. Każdy człowiek, Każdy. tak. I dlatego zresztą Pan Jezus... To jest niby oczywiste, ale to tak. często umyka. Nawet wróg jest moim bliźnim, bo przecież przypowieść o tym Samarytaninie, który pochylił się nad pobitym człowiekiem, minął go kapłan, minął go lewita, a dopiero Samarytanin, który był jakby wrogiem Izraelitów, pochylił się i zaopiekował. Któż jest moim bliźnim? Otóż nawet ten taki nominalny wróg, nieprzyjaciel, to jest mój bliźni. I nie mam prawa krzywdzić go, no właśnie, odbierając mu żonę. Czy pożądać Czyli- jego żony. To nie jest tak właśnie to, co... Dobrze, że Pan zadał to pytanie, żeby to jasno powiedzieć, nie tylko moich bliskich żony, bo bliźnim jest każdy człowiek, bo każdy człowiek jest dzieckiem Boga i nie można skrzywdzić jego żony, a krzywdząc także jego, gdy będzie człowiek te pożądliwości podkręcał i szukał ich, To prawda? my się tutaj i o zemstę trochę ocieramy też. No, tak. Bo historia zna różne przypadki. A życie też pokazuje, tak. To są prawdziwe dramaty z zazdrości, bo potem jeden grzech nakręca drugi. Tutaj, gdyby ktoś poranił, uwodząc czyjąś żonę, czy uwodząc czyjegoś męża, może wzbudzić się zazdrość, która może posunąć człowieka do najgorszych rzeczy. I zemsty. Dokonałem być może, i na pewno nie jest to wiekopomne odkrycie, ale takiej obserwacji. O, to będzie lepsze niż... Bo zawsze mówimy o tym i zawsze jesteśmy też uczeni tego, że przykazania jedno wynika z drugiego, patrząc od 1 do 10. Tak. Ale mam wrażenie, że w drugą stronę też to działa. Tak, oczywiście. Tak. Na razie jesteśmy przy 9, no puenta 10 to wiadomo, że jeszcze omówimy w odrębnym odcinku, ale Tak. już teraz możemy to powiedzieć, że tutaj tak samo. Zgadzam się, bo No, pożądam żony bliźniego, to muszę kogoś okłamać, dochodzi do cudzołóstwa. Nie daj Boże, jeszcze jakaś tam kradzież. bo trzeba, przepraszam, pieniędzy, żeby komuś Tak, zaimponować. zabijam te emocje w kimś, czyli nie zabijaj też. I chyba to, co już kiedyś I wspomnieliśmy. na koniec przestaje chodzić do kościoła. Tak. I że Pan Bóg i Kościół to w ogóle po co te przykazania, bo trzeba Czyli od dołu usprawiedliwić. też to działa. Dokładnie tak. Ale właśnie przykład z grzechem Dawida. To jest, myśmy kiedyś o tym rozmawiali. To jest właśnie klasyczny obraz, jak jeden grzech pociąga za sobą następne. Przechadzał się po tarasie. Najpierw popełnił grzech, że był nielojalny wobec swoich żołnierzy. Oni poszli na wojnę, a on został w pałacu. Przechadzał się po tarasie, zobaczył piękną, kąpiącą się kobietę. Pałał do niej pożądliwością. Tak. Gdyby tę żądzę hamował, to może by nie doszło do grzechu. Ale gdyby nie wyjechał, hamował. to by na pewno nie doszło. Tak. Kazał ją sprowadzić, doszło do cudzołóstwa, poczęło się dziecko, ale okazało się, że to jest żona jego najlepszego żołnierza. I żeby nie okazało się, że to ona zgrzeszyła, kazał go, no bo on by zapytał, ten mąż Uriasz Chetyta, skąd dziecko się poczęło? Ja byłem na wojnie, a ty jesteś w stanie błogosławionym. No i wtedy, kazał go perfidnie, jeszcze to jest ważne, perfidnie pozbawić życia. Napisał list do jednego z dowódców: ustawcie Uriasza Chetytę w takim miejscu, gdzie będzie niebezpiecznie, i odstąpcie go, żeby zginął. I jeszcze Uriasz Chetyta ten list zaniósł
jakby wyrok na siebie. Ale wtedy to były takie czasy, że do cudzych listów się nie zaglądało. Gdyby on przeczytał ten list teoretycznie, to by wiedział, że jaki niecny jest Dawid. I właśnie jeden grzech. Najpierw nielojalność, potem pożądliwość, cudzołóstwo, a potem morderstwo. I zakłamanie. Życie w zakłamaniu. I dzięki temu, w cudzysłowie, dzięki temu mamy psalmę o Bożym miłosierdziu, jak on pokutował, jak on sobie uświadomił, prorok Natan otworzył mu oczy, że to on dopuścił się takiego grzechu, jednego, drugiego i trzeciego, prawda? I rzeczywiście to, co Pan słusznie zauważył, jeden grzech nakręca drugi i dlatego w którymś momencie, jak się nie postawi tamy, to można stoczyć się na samo dno. No, czego doświadczył syn marnotrawny w przypowieści. Najpierw nieposłuszeństwo wobec ojca. Daj mi część majątku. Ale ojciec mu tłumaczył, zostań, gdzie ruszasz? Nieposłuszeństwo wobec ojca. Już 4. przykazanie. Poszedł grzeszyć z nierządnicami. Bezmyślne wydawanie pieniędzy. To jest też grzech przeciwko 5. przykazaniu, bo zabijał siebie psychicznie i fizycznie. 6. przykazanie. Jedno, drugie, trzecie i dopiero potem odbił się od dna i wrócił na szczęście do domu ojca. No właśnie tak to jest, że za jednym razem to jest trochę właśnie, Ja się pamięta zacząłem pan grę w zastanawiać- domino? No. Jedna kostka i pozostałe. Tak, A domino to można niestety- od drugiej strony. Tak, niestety działa. O tak, w drugą stronę też. I ja się tak zacząłem zastanawiać, że gdyby być może Mojżesz, za czasów Mojżesza mierzono czas zegarkami, to może nie mielibyśmy tablic, tylko właśnie takie kółko, okrąg. Może tak powinniśmy zacząć obrazować 10 przykazań. No tak. I tu ale- można te mind mapy, czyli te mapy umysłu, jak to krąży jedno z drugim, z trzecim, z czwartym, bo tak jak mówimy, są ścisłe powiązania pomiędzy poszczególnymi przykazaniami, 6 z 9, etc., 10 z 7, ale tak naprawdę to one wszystkie, każde jedno z drugim, od którego byśmy nie zaczęli, to cała fala Ale idzie. zauważmy tak. 1. i 10. Im mniej Pana Boga, tym w sercu więcej pustki, a w pustkę musi coś wejść. Więc im mniej Pana Boga, czci czasu dla Boga, tym więcej rodzi się w człowieku pożądliwości, bo w pustkę musi coś wejść. Ja tak bardzo prosto No, to ale to tak ukazuję. trochę tak 1. jest, i 10, prawda? No tak. Jak jest pożądliwość, to nie ma czasu dla Pana Boga i człowiek wegetuje zamiast życia. Nie Tak chodzi- bardzo tak. upraszczam, prawda? A w środku A w środku cały ten tak. syf, który nas może, Tak. nie mówię, że musi, ale Tak. może nas gdzieś tam ale mówimy dotknąć. o niebezpieczeństwach, jakie czekają na człowieka i mądrości Pana Boga, który powiedział nam, to czyńcie, tego nie róbcie. Ale te przykazy, to jest jednak proste zdanie i to jest fenomenalne, bo tak tytułem trochę końca, czy też powoli podsumowania tego wszystkiego, to są proste zdania. Proste zdania, ale ja się pocieszam tym, że to jest nasza rozmowa jest naprawdę duchowa, bo gdy duch jest zdrowy, to i ciało jest zdrowe i w zdrowym ciele zdrowy duch, ale zdrowy duch to najczęściej i ciało zdrowe w sensie pożądliwości, ale to przede wszystkim w sercu i umyśle człowieka, w duszy człowieka, czyli nasza rozmowa jest naprawdę rozmową duchową. Ja się z Ksiądz tego już- bardzo cieszę. To ja jeszcze podrążę, jedna rzecz mi teraz przyszła do głowy a propos 9. Tego już nie miałem zapisanego, to mi teraz przyszło do głowy. Ksiądz mówił trochę o komplementach też przy okazji. Kiedy zaciera się granica między komplementem a pożądliwością? Ewentualnie, czy można taką wyznaczyć? Jeśli tak, to kiedy ją przekraczamy? To znaczy, chodzi o intencję, czy o coś więcej? No, słowo intencja jest kluczowym słowem, to raz. Druga rzecz, osoba komplementująca musi być bacznym obserwatorem, jak ta osoba reaguje. Ta obdarowywana. Jak reaguje obdarowywana, ponieważ nawet z niewinnych komplementów
może zrodzić się coś niebezpiecznego. I znowu cnota roztropności. Bo jeżeli robimy to w formie lekkiej, dowcipnej, żartobliwej, takiej lekkiej, chyba to słowo będzie dobre, nie spowoduje to jakichś radykalnych skutków, lecz komuś będzie miło, ale gdy ten sam komplement powiedziany w jakiejś formie ciężkiej, takiej, żeby komuś w głowie i w Rubasznej sercu takiej? zamieszać, to musimy zawsze brać pod uwagę reakcję drugiej osoby, jak ona to przyjmuje, bo szczególnie mężczyźni są skłonni a którzy jeszcze mają łatwość komplementowania, dla nich to może być tam jeden z wielu komplementów powiedziany tak lekko, natomiast kobiety z natury są wrażliwsze i potrafią to przyjąć i zaczyna się w głowie kotłować czy te słowa, on jest taki miły, a tu jest mąż i wtedy tak, to jest bardzo niebezpieczne. Ja pamiętam taką prostą zasadę mojej mamy świętej pamięci, która jak dorastaliśmy, wiadomo, te sympatie, koleżeństwo, sympatie też szkolne, kolonijne. Piękne określenie w ogóle. Tak, piękne określenie, ono trochę zaniknęło. Bo teraz to się tak używa, moja dziewczyna. Moja dziewczyna to chłopak może powiedzieć, jak już jest jakoś po oświadczynach na razie, to jest moja sympatia, czuję do niej sympatię, ale ona nie jest jeszcze moja, tylko z nią się spotykam przyjaźnie i tak dalej. Natomiast właśnie wrócę do tego słowa, kiedy pojawiały się te sympatie, to rodzice nam, a zwłaszcza mama, tłumaczyła, pamiętajcie, jeżeli nie macie poważnych zamiarów, to zachowujcie się tak, żeby komuś jakiejś dziewczynie nie namieszać w głowie. Tak. Ja tak się uśmiechnąłem, bo po ślubie jest trochę łatwiej, bo najlepszym lekarstwem i papierkiem lakmusowym tej granicy komplementów jest żona własna. Tak jest. Tak, ona Wtedy od razu szybciutko schłodzi takiego mężusia, który prawda, komplementuje inne niewiasty wokół siebie, tylko nie ma mocy przerobowej dla swojej żony, żeby jej coś miłego powiedzieć. Albo tak. w drugą stronę, ma też moce przerobowe dla żony, ale żona jest tak roztropna i sprytna, że potrafi spokojnie powiedzieć już, bo tu chyba troszkę już... Tak, oczywiście, że tak. To jest dobry taki szlabanik, papierek lakmusowy, żółte pulsujące światło, a czasem trzeba wręcz czerwone. Mężu, już starczy tam tych miłych słówek, oto tu jesteśmy razem. Tak. Także mogę powiedzieć tylko tyle, panowie, doceniajmy i szanujmy własne żony mężów, bo to działa w dwie strony. Nie żałujcie sobie nawzajem dobrych słów, bo miłość trzeba karmić również gestami, słowami, komplementami, ale pierwszymi osobami w małżeństwie są zawsze mąż i żona. I wtedy głupoty do głowy nie będą przychodzić i 9 nie będzie potrzebne. Tak jest, a przynajmniej łatwiejsze do opanowania. Tak, łatwiejsze do opanowania. Szacunek. To jest już tak zupełnie serio. Pamiętajcie o szacunku do drugiego człowieka, bo o tym to przykazanie mówi też. A złota zasada ewangeliczna, tak jakbyś chciał być sam traktowany, traktuj innych. Jak chciałbyś być szanowany, szanuj innych. A w małżeństwie to wybitnie się sprawdza. Złota zasada YouTube'a. I Kciuk, dzwoneczek, kciuk i jeszcze guzik jest subskrybuj, także prosimy o suby i oczywiście komentarze, bo przypominam, że po 10. przykazaniu Q&A, więc jakby zbieramy teraz z kolejnych przykazań Państwa wszystkie wątpliwości, pytania, zagadnienia i będziemy jeszcze taki jeden odcinek na zakończenie 10 przykazań. Dla niekoniecznie znających język angielski Q&A, PIO. czyli pytania i odpowiedzi, bo ja do nieznających angielskiego się zaliczam. Widzicie? Nawet teraz wyjaśnię. Dziękuję. Dziękuję, szczęść Boże.